W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o przedsprzedaży tokenów Satoshi Island. Wspomnimy o nawiązaniu współpracy między Astral Network a Alchemy. Dodatkowo rozwiniemy wątek współpracy VeChain z firmą Amazon. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń. Przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym zaznaczyć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. A więc nie przedłużając, zaczynajmy. Tencent przekazuje szczegóły dotyczące przedsprzedaży Satoshi Island. Sprzedaż tokenów i landów NFT rozpoczyna się 8 sierpnia. Sprzedaż została podzielona na 4 rundy. 2 rundy zostały przydzielone wyłącznie dla subskrybentów TGLP i również 2 rundy zostaną przeprowadzone dla wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji dotyczących warunków przedsprzedaży znajdziecie na stronie tencent.io oraz na grafice załączonej do tweeta. Osoby zainteresowane zapraszamy do linku w komentarzu. Polygon rozpoczyna współpracę z Poker Races. Poker Races jest to platforma na sieci Polygon, która umożliwia grę w pokera online. Poker Races stworzy do 10 000 NFT-ków Poker Ace, które zapewnią dostęp do ekskluzywnych wyścigów R-Hold'em. Everdome informuje, że kolekcja Astro będzie dostępna wyłącznie dla posiadaczy Genesis NFT i będzie zawierać ciekawą funkcję użytkową. Zespół projektowy dopracowuje już ostatnie szczegóły. CryptoMayhem prezentuje topografię terenu. Im jest jaśniejszy kolor heksa, wówczas ziemia jest położona wyżej. Kółka i kwadraty po prawej stronie pokazują strukturę całego terenu. CryptoMayhem przypomina, aby nabyć landy potrzebne są tokeny Adria. Więcej informacji o przedsprzedaży tokenów Adria znajdziecie klikając w odpowiedni link w opisie filmu. Fundacja VeChain niedawno ujawniła nawiązanie partnerstwa z Amazon Web Service w celu wsparcia platformy VCarbon. Produkt VeChain umożliwi firmom uzyskanie informacji dotyczących śladu węglowego, co pozwoli na odpowiednie zarządzanie i zachowanie zgodności z normami emisji. Na całym świecie przybywa krajów, które podobnie jak Chiny mają bardzo restrykcyjne przepisy w zakresie emisji dwutlenku węgla. Usługi zarządzania emisjami takie jak VCarbon stają się kluczowym narzędziem do przestrzegania ustalonych norm, jednak platformy, które świadczą te usługi potrzebują rozwiązań do przechowywania i analizy danych na dużą skalę. Amazon Web Service zapewni VCarbon swoją moc obliczeniową oraz wymagane zasoby, których VeChain potrzebuje do świadczenia swoich usług. Osoby zainteresowane odsyłamy do artykułu na bitcoinist.com. Link pozostawimy Wam w opisie filmu. CEO KuCoin Johnny Lu w swoim wpisie informuje, że zespół KuCoin zauważył trwający exploit portfeli Solana. Użytkownicy, którzy swoje aktywa w tokenach SOL przechowują na giełdzie KuCoin, mogą czuć się bezpieczni. Johnny Lu informuje, że wraz ze swoim zespołem jest w ciągłym kontakcie z projektem Solana. Zgodnie z prośbą Solany KuCoin zablokował podejrzane adresy. Dodatkowo KuCoin nadal pracuje nad innym sposobem pomocy. Avalanche Hacks odbędzie się za około tydzień czasu. W wydarzeniu weźmie udział wiele ciekawych prelegentów ze świata Web3. Wydarzenie jest okazją, aby dołączyć do czołowych liderów i twórców branży. Ewolucja DeFi na Cardanie trwa. Cardex jest już oficjalnie dostępny. Na stronie cardex.com uzyskasz możliwość rozpoczęcia wymiany, zapewnienia płynności i stakingu. Jednym z ewolucyjnych aspektów Litecoina jest jego model deflacyjny. Oznacza to, że ilość wydobywanego Litecoina zmniejsza się z czasem. W przypadku Litecoina wydobycie zmniejsza się o połowę co 4 lata. Do kolejnej zmiany zostało około rok czasu. Smoki budzą się na Avalanche. The Legend of Arium Draconis to pełnoprawna, oldschoolowa gra RPG stworzona na blockchainie Avalanche. Gra pojawi się jeszcze w sierpniu tego roku. Osoby zainteresowane odsyłamy do linku w komentarzu. Według Binance opanowanie analizy technicznej jest prawie niewykonalnym zadaniem, ale jednym ze sposobów potencjalnej poprawy jest unikanie typowych błędów. Binance zebrało 7 najczęściej popełnianych błędów dotyczących analizy technicznej. Zapraszamy do artykułu. Blade Wallet jest już dostępny na iOS. Zespół Blade bardzo ciężko pracował nad tym rozwiązaniem, aby móc uczynić portfel Blade bardziej dostępnym dla wszystkich. Na początku tego roku Protocol Labs uruchomił pierwszy network indexer, który umożliwia wyszukiwanie danych adresowalnych treści w sieci Filecoin. Zindeksowano już 6 miliardów seed. Więcej o przyjmowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu indeksów dowiesz się w najnowszym wpisie na stronie filecoin.io.
Juno zachęca do wdrożenia smart kontraktów na Rust. Juno jest globalną, otwartą siecią bez uprawnień dla zdecentralizowanych, interoperacyjnych aplikacji. Intergrid Network wygrywa 23. aukcję parachainów na Polkadot. Intergrid zapewnia skalowalne, publiczne rozwiązanie blockchain do bezpiecznego przetwarzania poufnych danych biznesowych lub osobistych, zapewniając jednocześnie wszystkim stronom kontrolę i przejrzystość tego, do czego wykorzystywane są ich dane. Swingbee Protocol stworzyło pierwszy most BTC z wykorzystaniem rozwiązania Proof of Reserve od Chainlinka, co przekłada się na fakt, że Swingbee Protocol jest aktualnie jednym z najbezpieczniejszych mostów w świecie krypto. Metrika ogłosiło współpracę z projektem Hedera. Metrika jest liderem w dziedzinie inteligencji operacyjnej dla DLT. Metrika umożliwia społeczności i ekosystemowi korzystanie z zaawansowanych możliwości monitorowania i analizy za pośrednictwem swojej autorskiej platformy. Astra Network nawiązuje współpracę z Alchemy, a zatem wita ten projekt w ekosystemie Polkadot. Narzędzia stworzone przez Alchemy i wsparcie płynące od tego projektu przyspieszą rozwój DApp na Astra Network. Astra Network razem z Alchemy może szybciej stworzyć skalowalne DApps dzięki rozwiązaniu Alchemy Supermode. Drugi raz w dzisiejszym odcinku nawiązujemy do tematyki smoków. Gra Levana Dragon jest już dostępna. Smocza jaskinia została otwarta na Juno, a smoczy jeźdźcy wypatrują swoich NFT-ków na stronie dragons.levana.finance. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza, jakie projekty możemy dla Was śledzić. Raz jeszcze dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!